Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mamy pierwszy odcinek serii o Kandze i AML-u, o tym, dlaczego nie powinniśmy prać pieniędzy. Widzimy się, to jest pierwszy odcinek z wielu odcinków, które będą. To jest bardzo ważne, bo chcemy bardzo dużo mówić o tym, żeby nie prać pieniędzy, dlaczego to jest złe, ale zaczynamy od tego, dlaczego albo z jakiego powodu nawet inteligentni ludzie dają się okraść. Dzisiaj moim gościem jest Maciek Wierzbicki, specjalista, badacz bezpieczeństwa, współzałożyciel fundacji Quantum Cyber Security Hub Europe. Dobrze powiedziałem? Dużo słów. Mogę trochę powiedzieć z przekąsem dinozaur, tak jak ja w branży, więc troszeczkę inaczej patrzymy na pewne sprawy. Maćku, powiedz tak w 3 słowach, czym się zajmujesz, żeby nasi widzowie wiedzieli, jakie jest twoje tło. Zajmuję się od ponad 30 lat programowaniem, ale też z uwagi na to, że miałem tyle lat kontaktu z komputerem, zainteresowałem się też bezpieczeństwem komputerowym i zajmuję się badaniem tego bezpieczeństwa, przeprowadzaniem audytów i z uwagi na duże doświadczenie, które zdążyłem zdobyć, zajmuję się szkoleniami, konsultacjami w obrębie bezpieczeństwa. Okej. Słuchaj, zanim dojdziemy do bezpieczeństwa, nie mogę się powstrzymać. Twoja koszulka to jest po prostu majstersztyk. Wiem, że może nie być dobrze widoczna, ale Commodore 64. Tak? I ekran startowy. Tak, to jest coś, co jakby był zielony, to już w ogóle by było tak, jakbym się cofnął w czasie. Twój pierwszy komputer. Mój pierwszy komputer to był Timex, to był z serii Sinclaira, 8-bitowy, bardzo dobry, z oszałamiającą ilością RAMu, 48 KB. Tak, pamiętam. Do wykorzystania tylko 40 było, bo reszta było na obraz i ROM, ale... Okej, świetne. A twój ulubiony komputer? Mój ulubiony, wydaje mi się, że chyba Commodore to będzie. Ewentualnie 64, ta stara wersja, taka zaokrąglana. Okay. Ewentualnie jeszcze się zastanawiałem nad Amigą, tylko Amiga no to już jest takie troszkę nowsze coś. Zbyt nowoczesne. No tak, zbyt nowoczesne. Moim ulubionym komputerem była Amiga, natomiast też zaczynałem od Spectruma, to piękne czasy. Tak. Ale mam wrażenie, że programując na tych starych komputerach, człowiek programował naprawdę to tak niskopoziomowo. Musiał wszystko wiedzieć i rozumieć. Dokładnie. Musiał wiedzieć, jak działa procesor i te wszystkie operacje wewnątrz komputera. Teraz obecnie nie jest to potrzebne i mało kto w ogóle wie, jak działa naprawdę komputer. W tamtych czasach komputerów 8-bitowych było to konieczne. Jestem prawie przekonany, że jakbyśmy zapytali typowego dewelopera dzisiaj i zadali mu pytanie, czym jest przerwanie, to on nie będzie w ogóle... Albo chociaż pytanie, co to znaczy, że komputer jest 64-bitowy. O tak, to może się okazać wielkim wyzwaniem. Dlaczego 8-bitowy był nazwany 8-bitowym? O tak, dobra. Okej, słuchaj, przejdźmy do naszego najważniejszego tematu, czyli sprawa bezpieczeństwa. Bardzo często słyszymy o tym, że ludzie padają ofiarami jakichś oszustów, którzy wyłudzają od nich pieniądze. Powiedz mi, kogo to dotyka i na czym tak ogólnie te przestępstwa mogą polegać? Te oszustwa, z angielskiego scam, niektórzy może tak znają to pojęcie, i skamerzy, czyli ci oszuści, w zasadzie bazują na tym, jak został wychowany człowiek. Jest taki badacz, psycholog amerykański Robert Cialdini, który po 15 latach swoich badań wydał bardzo fajną książkę Wywieranie wpływu na ludzi, w której określił 6 zasad wpojonych od dzieciństwa w człowieka, do człowieka, które są właśnie wykorzystywane przez skamerów, przez tych oszustów. Te 6 zasad to jest zasada wzajemności, że jeśli ktoś coś nam pomógł, zrobił coś dla nas, to się odwdzięczymy tym i zrobimy to też coś
coś dla niego, może bezinteresownie. Zasada zaangażowania, że jeśli już się za coś wzięliśmy, już zrobiliśmy jakiś krok, poświęciliśmy czas, nie chcemy tego zmarnować i zrobimy kolejny jeszcze krok, żeby doprowadzić to do końca. Zasada dowodu społecznego, to co chyba obecnie najczęściej w reklamach jest stosowane, jeśli dużo osób wykonuje jakąś czynność, to i w zasadzie my też tą czynność wykonamy. Zasada lubienia. Jeśli kogoś lubimy, to chętniej dla tego kogoś coś zrobimy niż dla całkowicie obcej osoby. I zasada autorytetu. Znane osoby, jeśli coś polecą, to uważamy, że to jest warte poświęcenia uwagi. I ostatnia zasada rzadkości. I chyba to też często obecnie skamerzy wykorzystują rzadkości, czyli jeśli coś jest unikatowe, ekskluzywne, tylko dla mnie, wyjątkowe, to ja chętniej chcę w tym brać udział. I ta zasada autorytetu, czyli biały fartuch i stetoskop na szyi, tak, czyni cuda, autorytetu. Prawda? W bezpieczeństwie akurat, co się zajmuje przeprowadzaniem takich symulowanych ataków, wystarczy żółta czy zielona odblaskowa koszulka robotnika, żeby wejść wszędzie do budynku. O, mamo. A jeśli masz drabinę, to już wejdziesz wszędzie, nawet na dach. Nie chodzi o wejście na drabinę, tylko wpuszczą cię wszędzie tam, gdzie nie chcą wpuścić. Tak, bo ty drzwi nie możesz sobie otworzyć, bo niesiesz drabinę, tak? O, dobre, podoba mi się. I to w ten sposób też oszuści mogą działać, wchodzić do dowolnego budynku i tak samo tutaj nakłaniać osoby, czyli wywierać jakiś wpływ na te osoby, na ofiary, żeby coś wykonały dla nich. Okej. Ja pamiętam taką historię mojego znajomego, który opowiadał, jak się mógł dostać do, nie będę mówił do jakiej instytucji, ale takiej bardzo ważnej instytucji rządowej. To, co on zrobił, to wszedł od tyłu na podwórze, zerknął do śmietnika, tam znalazł jakieś papiery, wydruki, nieistotne, ale wziął te wydruki na ręce, ich było tak dużo, że miał obie ręce zajęte i podszedł do drzwi w momencie, gdy ktoś akurat wychodził. To nie tylko nie zapytano go, kim jest, to jeszcze mu drzwi otworzyli i przytrzymali, on mógł spokojnie wejść do środka, więc to faktycznie działa. Ale powiedz mi, czy taka typowa ofiara oszusta, to jest czy to jest ktoś, kto jest, tak kolokwialnie mówiąc, po prostu mało inteligentny? Czy... No właśnie nie. Każdy może być ofiarą, nie tylko się wydawało ludzi głupi czy niewykształceni. Każdy, niezależnie od stanowiska, majątku, pozycji. Zresztą sam też byłem ofiarą takiego ataku. Mimo że jestem tego świadomy, wydawało mi się, że potrafię to wykryć. Tu wystarczy odpowiedni pretekst, bodziec emocjonalny, czy akurat stosowna sytuacja, żeby kogoś złapać. Czyli możemy tak powiedzieć, że naprawdę każdy może być ofiarą ataku i to nawet inteligentni, wykształceni ludzie, którzy świadomi, bo przecież ty jesteś świadomy tego, dokładnie, prawda? Dokładnie. O rany, czyli wszyscy musimy się tutaj pilnować. Mieć na baczności. No dobra, to w jaki sposób, jakbyś mógł tak przybliżyć osobom, które nas teraz słuchają, w jaki sposób ludzie bywają oszukiwani? Jakbyś mógł podać jakiś taki scenariusz? Najczęstszy scenariusz to jest podawanie się za kogoś innego, za właśnie jakiś autorytet. Dzwoni do nas osoba z banku i mówi, że jest jakiś problem z kontem i trzeba natychmiastowo działać. Tutaj akurat wykorzystuję też tą cechę emocjonalną, że coś się złego dzieje, trzeba szybko zrobić, a jeśli ktoś coś szybko robi, to często bez zastanowienia. Czyli możemy pierwszą taką zasadę, może nie najważniejszą, ale jedna z zasad, która może pomóc nam zachować czystość, to jest zasada, jeżeli ktoś coś każe nam zrobić szybko, to raczej powinniśmy się zastanowić. Z opanowaniem. Nie działajmy pochopnie. Tak, mój znajomy mówi, że
takie pośpiech jest potrzebny tylko przy łapaniu pcheł, a przy wszystkim innym już możemy mieć chwilkę na zastanowienie. Dokładnie. Okej, dzwoni ktoś do mnie z banku, znaczy przedstawia się, że jest z banku, no i co on może zrobić? Podam mu imię, nazwisko, no i co to takie niebezpieczne jest? W zależności właśnie co się dokładnie poda. Tu z kamerą chodzi o uzyskanie jak największej ilości informacji o danej osobie, którą tą informację będą mogli już wykorzystać w jakimś innym celu, chociażby same podanie imienia, nazwiska, żeby zadzwonić do tego banku i się przedstawić jako ta osoba i uzyskać dodatkowe jeszcze jakieś informacje. No dobrze, i co oni mogą z tymi informacjami zrobić? Jakoś... Jeśli chodzi właśnie o bank, to najczęstsze to jest dostanie się do konta tej ofiary. Co prawda tu jest potrzebne login i hasło. Login można spytać prawdopodobnie w banku. Zresztą ja akurat wczoraj dzwoniłem do banku, się pytałem o swój login, bo potrzebowałem. Pan bez problemu mi podał. Przez telefon? Przez telefon. Okay. Co prawda ja tutaj podejrzewam, że mogła być dodatkowa rzecz, że dzwoniłem z aplikacji na telefonie, więc wydaje mi się, że tu od razu jakaś autoryzacja mogła zajść, ale podejrzewam, że wykorzystując odpowiedni pretekst da się nakłonić osobę z banku, która też jest świadoma tego, że mogą różne osoby dzwonić, żeby jednak poszła na rękę tej osobie dzwoniącej i podała ten login. Czyli ktoś może mieć moje imię, nazwisko, okej, zdobył je wyłudzając ode mnie informacje, może zdobyć mój login. Co dalej będzie robił? No, potrzebuję jeszcze hasło. Hasło może właśnie też od ciebie wydobyć, czy to za pomocą phishingu, czy jakiejś innej odmiany tego phishingu, czy właśnie dzwoniąc do osoby, wysyłając mail, wysyłając SMS-a. Powiedziałeś takie trudne słowo, phishing. Jakbyś mógł przybliżyć, czym jest phishing? Phishing jest to odmiana właśnie tego skamu, czy jedna z technik stosowana przez oszustów, który polega na nakłonieniu ofiary do jakichś czynności. Najczęściej jest to właśnie przez wysłanie jakiejś wiadomości, na którą ta osoba musi zareagować. Zareagować to kliknąć w link, który jest w tej wiadomości, czy właśnie podać jakieś dodatkowe informacje. Tak, tutaj teraz widzicie wszyscy przykład takiej wiadomości od Maćka. Dostaliśmy kilka przykładów. To jest phishing, wiadomość, którą otrzymałem niby od mBanku. Wygląda jak wiadomość, jak mail z mBanku i muszę gdzieś kliknąć. Jak ja mogę rozpoznać, że to nie jest wiadomość od mBanku? Jak ja mogę to sprawdzić? No, jest kilka takich poszlak, które mogą o tym świadczyć. Pierwszy taki najbardziej zauważalny to jest, że ta wiadomość do końca nie jest taka dobrze napisana, jakbyśmy się spodziewali. Z kamerami często są osoby z zagranicy, którzy dobrze polskiego nie znają, ale Polacy też są. Też potrafią, więc te zagraniczne oszustwa to często mają jakieś błędy, literówki w treści. Te od polskich dostawców są dobrej treści, ale to, co często przykuwa uwagę, jest informacja, że coś się dzieje złego i trzeba działać natychmiast, szybko. Okej, i powiedz mi, no jeżeli odbiorę taką wiadomość i otworzę przeglądarkę i wejdę na stronę banku, to chyba nic mi się nie stanie. O ile to będzie faktycznie strona banku. Często w tych wiadomościach phishingowych jest podany link do strony, która łudząco przypomina stronę banku, a nie jest tą stroną banku. To jest tylko strona, która ma za zadanie wziąć login i hasło, które wpisze osoba, myśląc, że się loguje do strony banku. Okay, czyli możemy powiedzieć zasada numer 2, nie klikamy w linki, które dostajemy w wiadomościach e-mail. Tak, jeśli w e-mailu jest napisane, że trzeba się zalogować do banku, lepiej otworzyć oddzielną zakładkę w przeglądarce czy oddzielną przeglądarkę, tam ręcznie wpisać ten adres, a nie
to, co jest podane w linku. I tutaj też ważna wiadomość. Linki często w mailu są takie, że jest napisany adres strony, klikamy i ma nas przenieść na adres tej strony. Mail jest takim medium informacji, gdzie pod tym klikiem może być zupełnie inny adres niż ten tekst, który się wyświetla. Na to trzeba zwrócić uwagę, czy faktycznie ten link prowadzi na tą stronę. Akurat większość przeglądarek ma taką funkcję, że wystarczy, że najdziemy myszką na ten link bez klikania. U dołu gdzieś się pokaże adres, na który prowadzi ten link. I trzeba sprawdzić, czy aby na pewno to jest ten adres. I tu jeszcze szczególną uwagę trzeba zwrócić, czy ten adres jest na pewno prawidłowy, bo skamerzy stosują techniki, że adres ten domenowy, ten niby banku może być łudząco przypominający ten prawdziwy adres. To znaczy? Najczęściej jest stosowane, że jakaś jedna litera jest zmieniona, czy dodane jakieś dodatkowe słowo, wydające się, że to jest strona banku. Ostatnio był bardzo taki głośny przypadek. Znaleźli literę A, którą można zastąpić innym znakiem, który wygląda jak litera A, tylko ma kropkę pod spodem. Malutką kropkę, której nie widać. I adresy banków, które mają literę A, mBank, Alior, jeśli nie zauważymy, że ten adres jest inny, bo ma tą kropeczkę, może nas prowadzić do strony właśnie oszusta, na której będzie skopiowana identyczna strona jak strona banku, nie do odróżnienia, oprócz tego, że jeśli naciśniemy tam na przycisk zaloguj, to te dane nie polecą do serwera banku, tylko polecą do serwera oszusta i tym sposobem będzie mógł przechwycić te dane, które wprowadziliśmy na tej stronie. To nie tyczy się tylko logowania do banku, to może się tyczyć logowania do Facebooka, do LinkedIna, do PayPala, czy w ogóle jakichkolwiek innych usług, czy też jakaś ankieta, formularz, gdzie wypełniamy, podając swoje dane jakieś wrażliwe. Niekoniecznie musi to być hasło, może to być właśnie imię, nazwisko, telefon, adres. Te informacje mogą być wystarczające dla oszustów, żeby podszyć się pod daną osobę, pod jej tożsamość i wykorzystać to, żeby tymi danymi przekonać inną osobę, że się jest tą osobą, pod którą się podszywają. O, strasznie to tak brzmi czarno i strasznie, aż człowiekowi się zimno robi. Powiedz, mówiliśmy o mailach, czy jakieś inne techniki wykorzystują? Tak, no popularne oprócz maili są SMS-y. Tutaj w Polsce taka plaga była SMS-ów z OLX czy z Allegro, a w czasach pandemii, którą ostatnio mieliśmy, chyba najpopularniejszy był SMS od kuriera. O tak, kuriera, bo że paczka niedopłata wystąpiła tak. I nie mam tego płacić? O rany. Nie. No, skamer by chciał. Okej. 65 groszy, no co? Ale słuchaj, dobra, co to jest? To akurat nie chodzi o kwotę. Tu nie chodziło, że skamer dostanie te 65 groszy, czy tam złotówkę, czy coś, tylko jest tam link do strony, na której możesz dokonać tej płatności. To jest link do strony oszusta, nie do strony kuriera, czy jakiejś usługi OLX, tylko do strony oszusta, która wyłudzi dane do logowania się do tego twojego konta. Aha, czyli on nie dostanie 65 groszy, tylko będzie mógł zabrać więcej z konta, tak? Tak, będzie mógł zabrać nie tylko to, co masz na koncie, będzie mógł zabrać znacznie więcej, biorąc kredyt na ciebie. Okej. Powiedz mi, to teraz się zacząłem czuć bardzo zdenerwowany, taki jestem. Powiedz, no dobra, to dostałem takiego SMS-a, a można jakoś rozpoznać, czy on jest prawdziwy? Można rozpoznać po tym, że zazwyczaj takie instytucje nie wysyłają do nas SMS-ów.
Okej, czyli jeżeli nagle dostaję SMS-a z Energii, która mówi mi, że zaraz odłączą mi prąd, jak nie zapłacę złotówki, to mogę być prawie pewnym, że to jest od oszusta. Tak, no na 99,9% to jest od oszusta. Raczej żaden taki operator nie wysyła SMS-ów z informacją, że trzeba nagle zapłacić. Może być SMS, że jest jakaś zaległość na koncie, ale zachęcają, żeby wejść na swoje konto, nie na link, który jest w SMS-ie, tylko normalnie wejść na konto, ewentualnie zadzwonić do nich, się dowiedzieć, o co chodzi. Dobrze, czyli kolejna zasada, nie klikamy w linki również w SMS-ach. Nie wierzymy w to, co tam jest napisane. Akurat chyba już większość systemów operacyjnych ma aktualizację taką, gdzie pokazuje prawdziwy adres strony, na którą prowadzi SMS, że nie tylko jest tam napisane, że tutaj jest link do logowania do banku, ale pokazuje też pod tym, jaki jest prawdziwy adres. Ewentualnie wyskakuje po naciśnięciu informacja, że przechodzisz na taką a taką stronę i tu trzeba zwrócić uwagę, aby na pewno jest to ta strona. Ale lepiej wpisać ręcznie taki adres niż klikać w to, co jest. Mamy maile, mamy SMS-y. Czy coś jeszcze skamerzy wykorzystują? Tak, wykorzystują połączenie głosowe, czyli dzwonią do ofiary, przedstawiają się jako osoba z tej instytucji, z banku, z urzędu skarbowego. Już bym stał na baczność. No właśnie. I wykorzystują też najczęściej strach, emocje, żeby przekonać osobę do działania. Te działanie to jest często właśnie, żeby wejść na jakąś stronę, ewentualnie oferują pomoc w wykonaniu tej czynności. Wykorzystują też słabość tych osób, które nie są do końca techniczne i nie wiedzą, jak to zrobić. Zachęcają, że połączą się zdalnie z twoim komputerem, z twoim telefonem i wykonają te operacje za ciebie, żebyś ty nie musiał się tym martwić, jak to zrobić. Chcą wyłudzić dostęp do twojego urządzenia, czy to telefonu, czy do komputera. Najczęściej jest to przez namówienie do zainstalowania malware'u. Czym jest malware, to może za chwilę, ale to zainstalowania oprogramowania, które niby według nich pozwoli przeprowadzić tą całą operację i może faktycznie tak być. Są aplikacje, które dają zdalny dostęp innym osobom przez internet, ale one niekoniecznie muszą zrobić to, co zrobią, co mówią, że zrobią, czyli naprawią jakiś problem z kontem. Mogą w tym czasie właśnie zainfekować komputer jakimś innym oprogramowaniem, wirusem, malwarem, czy wykonać jakąś inną operację. Jeśli chodzi o dostęp do takich kont bankowych czy innych, jest wpisanie dodatkowego numeru telefonu do autoryzacji, bo banki mają często dodatkową autoryzację, tą dwuskładnikową na podany numer telefonu. Wpisują tam swój numer telefonu i wtedy już mogą sami zarządzać tym kontem. O rany, to brzmi naprawdę koszmarnie. Ktoś może dostać dostęp do mojego całego komputera, ale tak. Rozumiem, że to wymaga jednak mojej jakiejś akcji. Tak, wymaga akcji. Po prostu trzeba pobrać tą aplikację, którą oszust zaleca pobrać. Mogą to być takie typowe aplikacje do zdalnego dostępu, ale też mogą to być właśnie jakiś rodzaj wirusa, ten malware i wymaga to pobrania i uruchomienia aplikacji, więc jeśli ktoś namawia nas do uruchomienia czegokolwiek, trzeba mieć się na baczności, czy aby na pewno przede wszystkim jest to ta osoba, za którą się podaje i czy to, co uruchamiamy, jest faktycznie to, czy co mamy uruchomić. Akurat tu trudno stwierdzić, czy faktycznie jest to, co mamy uruchomić. Lepiej nie uruchamiać może. Lepiej nie uruchamiać, lepiej poprosić pomoc znajomego czy inną osobę, jeśli sami nie możemy sobie z tym poradzić, lub po prostu się udać do tej instytucji, która coś od nas wymaga. No właśnie, bo to nie tylko banki, tak? Nie tylko ktoś z banku, ale z jakich jeszcze instytucji to się może zdarzyć? Co może być przydatne dla takiego skamera? Wszelakie instytucje, takie, które
gdzie mamy jakieś konto. Ja dostawałem telefony od energii z dopłatą za prąd, od wodociągów, od gazu, też... No ja dostałem faktycznie raz SMS-a, że muszę zapłacić rachunek za gaz, bo zaraz odłączą i był adres mojej nieruchomości. Na szczęście zorientowałem się bardzo szybko, bo w tej nieruchomości nie ma gazu. Tak, no akurat mały błąd. To może był wpadka. Może nie wpadka, tylko słabo wykorzystany wywiad tego oszusta. Jeśli by oszust miał więcej informacji o tobie, by wiedział, gdzie mieszkasz, to by podał prawdziwy adres, gdzie masz tam gaz i by może nawet się dowiedział, z jakiej firmy masz gaz i by się podszył pod tą firmę. Okej, mówimy o takich skamerach, którzy próbują wyłudzić dostęp do naszego konta, ale wiemy też, że to się dzieje również w świecie krypto. Jako giełda mamy do czynienia z tego typu historiami. Faktycznie ludzie dają się łatwo oszukać, zwiedzeni najczęściej wizją jakichś na przykład zysków, tak? Tak, tutaj akurat są 4 takie cechy, które wykorzystują oszuści. Cechy każdego człowieka, które w mniejszym lub większym stopniu każdy ma. Jedna z tych cech to jest pycha, czyli chcemy być lepsi od innych, chciwość, czyli chcemy mieć więcej niż inni, oraz takie cechy raczej pozytywne typu empatia, że współczujemy komuś chcemy pomóc, i altruizm, czyli właśnie chcemy bezinteresownie poświęcić się pomocy innej osoby. To są 4 cechy, które ma każdy człowiek w mniejszym lub większym stopniu i które właśnie ci oszuści chcą wykorzystać do swoich własnych celów. Czy możesz przedstawić jakiś scenariusz tego typu ataku, który ostatnio, nie wiem, śledziłeś czy poznałeś? No, najczęstszy scenariusz ataku to jest właśnie związany z tą pychą, że ktoś oferuje nam coś dodatkowego, czy jakieś pieniądze, czy akurat tu często w odniesieniu do kryptowalut ktoś oferuje nam ileś kryptowalut za to, że się zapiszemy do nich, że podamy swoje dane i taki bonus dostajemy kryptowaluty. No tak, to prawda. Ludzie chcą dostawać coś za darmo, chcą być w jakiejś wyjątkowej grupie, nie? Takiej. Dokładnie. Słuchaj, jak możemy, porozmawiajmy teraz, już wiemy, jak wygląda takie oszustwo. Powiedz, jakie byś zdefiniował takie zasady właśnie higieny? Co powinniśmy robić, czy co możemy robić, żeby zmniejszyć to prawdopodobieństwo padnięcia ofiarą takiego ataku? No przede wszystkim to, co było wspomniane, nie działać pochopnie, czyli nie reagować natychmiastowo na coś, co się dzieje, wydawać się być złego. Weryfikować to informację, którą dostajemy, czy to właśnie jest informacja faktycznie od tej osoby, za którą się podaje, czy dotyczy tak jak tu podałeś, tego adresu, gdzie tam gazu nie ma w ogóle. Zwracać uwagę też na treść, na błędy w treści w wiadomości. No i uważać przede wszystkim na te linki, które są w tych wiadomościach, żeby niekoniecznie je klikać, ewentualnie dokładnie zobaczyć, czy pod tym linkiem jest faktycznie to, co się wydaje, że ma być. I takie właśnie ważna rzecz, nie instalować nieznanych nam programów. Okej, czyli musimy być czujni cały czas. Ja przyznaję się, że kilka razy próbowałem wejść w dyskusję z kilkoma takimi skamerami, którzy zaczęli mi oferować jakieś niesamowite rzeczy. Faktycznie po kilku słowach oni wyglądali, jakby po prostu nie mieli żadnej wiedzy, no ale to jest, mogę sobie na to czasami pozwolić, chociaż faktycznie jak kilka razy do mnie zadzwoniono i ktoś podawał się za kuriera i mówił o tym, że ma jakąś przesyłkę, o której ja nie pamiętałem, też byłem bliski wyciągnięciu karty kredytowej i podania numeru karty kredytowej celem weryfikacji. Zupełnie
po prostu szybko. Ja prowadzę samochód i to jest naprawdę element takiego zaskoczenia i tego, że facet ma paczkę i coś tam. Właśnie, aż wstyd się przyznać. Nie podawać żadnych danych, które dotyczą naszej osoby i to nie tylko jeśli ktoś zadzwoni się spyta o hasło, bo raczej wydaje mi się, że nikt w tych czasach już hasła przez telefon nie będzie podawał, no ale też informacje, jakie zamieszczamy na naszych portalach społecznościowych, bo to też jest dodatkowa informacja, którą oszust może wykorzystać, żeby zrobić bardziej precyzyjny atak na daną ofiarę. Zresztą no, tych rodzajów ataków jest kilka. Taki, no, ten phishing to najczęściej jest to taki atak na dużą skalę, który jest wysyłanym mailingiem do bardzo dużej liczby osób z nadzieją, że się któraś z nich złapie, ale też jest taki phishing skierowany na daną osobę, to jest spear phishing, taki, gdzie ten oszust najpierw robi bardzo dokładny wywiad o danej osobie, żeby jak najwięcej wiedzieć o niej, o znajomych, jaką ma ta osoba, żeby się na przykład podać za tą znajomą, albo o firmie, w której pracuje, żeby się podać za pracownika tej firmy, kogoś z kadr, który potrzebuje jakichś właśnie informacji. Ewentualnie jest jeszcze taka odmiana phishingu, walling się nazywa. Wall to od słowa angielskiego wieloryb, gdzie polują na grube ryby, czyli na prezesów banków, dyrektorów, jakieś takie osoby wysoko postawione, gdzie najczęstszym rodzajem tego phishingu jest informacja z kancelarii prawnej, informacja z urzędu, informacja od jakiegoś innego wysoko postawionej osoby, najczęściej z linkiem do kliknięcia lub do wykonania przelewu za jakąś fakturę, podmienienia faktury na jakąś inną. No, ja słyszałem jeszcze o takich atakach, przyznaję, zdarzyło mi się dostać SMS-a, niby od jakiegoś Piotra bodajże, czyli kogoś, każdy zna jakiegoś Piotra, nie? Tak. Każdy zna jakiegoś Piotra i treść SMS-a była taka: zobacz, co znalazłem w sieci, czy to naprawdę ty? I link do filmiku na YouTubie oczywiście. Nie kliknąłem, bo się po prostu bałem, ale myślę, że to też mógł być atak, tak? Tak, też były takie popularne ataki, chyba nadal są, gdzie jest link do jakiejś galerii ze zdjęciami, do jakiegoś filmiku, tylko to bazuje na tym, że chcemy to zobaczyć. To jest coś dla nas ciekawego. To co się znajduje pod takim linkiem. Filmik raczej, czy zdjęcie niekoniecznie, najczęściej jest strona, żeby zweryfikować twój wiek. Ewentualnie zweryfikować, czy to jesteś ty. Żeby zweryfikować twój wiek, musisz podać PESEL na przykład. Okay. PESEL może być już, PESEL i imię i adres zamieszkania może być wykorzystane do wzięcia kredytu w banku. Wystarczy tą informację. Imię, nazwisko, adres i PESEL? I PESEL, tak. Może nie w takim tradycyjnym banku, bo tradycyjny bank często jeszcze chce jakiś dokument, chociaż oszuści podrabiają też dokumenty. Można bez problemu zamówić sobie w internecie tak zwany kolekcjonerski dowód osobisty, na którym będą dane, które ty podasz. I wyrobić taki dowód, prawo jazdy, który można pokazać w banku jako weryfikację, czy to jesteś ty. Oczywiście pracownik banku powinien być w stanie sprawdzić, że to jest podrobiony dokument, ale są też banki te online'owe, tak zwane chwilówki, które oferują kredyty całkowicie przez internet. Nie trzeba nic się weryfikować, wystarczy podać tylko te dane i oni przyznają kredyt, przekażą pieniądze, a osoba, które te dane zostały tam przedstawione, będzie musiała spłacić prędzej czy później ten kredyt. Tutaj jeden z naszych widzów, Darek, pisze o
pewnych takim nowym trendzie w krypto, który się pojawia, faktycznie pojawiają się airdropy, czyli takie darmowe niby rozdawanie jakichś coinów i piszą, że właśnie tutaj przeczytam to, co Darek napisał. Uwaga na airdropy podejrzanych coinów. Na MetaMask wpadł ci jakiś coin o wartości $30,000. Myślisz, super, ktoś się pomylił, a ja to sprzedam. Nie możesz nigdzie znaleźć gdzie, a tu w nazwie tokena jest strona internetowa. Wchodzi się na tą stronę internetową i próbuje się podłączyć portfel swój z tą stroną, no i nagle z naszego konta znika trochę więcej pieniędzy. Tak, to jest scenariusz, który się często pojawia. No bo myślę, że jednym z takich ofiar, które są dobrymi ofiarami dla skamerów, to są ludzie, którzy są w krypto i nagle dorobili się sporych pieniędzy. Nigdy nie mieli jakichś większych. Tutaj mają i oni nie znają tych zasad bezpieczeństwa, o których tutaj mówiłeś, tak? Czyli weryfikacji, sprawdzania. Może też nie tylko oni nie znają tych zasad, bo mogą znać, ale chęć zysku może kierować tym, że chcą więcej i więcej. I jeśli tu ktoś oferuje jakiś dodatkowy zarobek, chętniej w to wejdą, żeby pomnożyć ten swój majątek, który już zgromadzili. Tak, no bo skoro ze 100 zł zrobiłem 1000, ze 1000 zrobiłem 10 000, to jak teraz ktoś mi przychodzi i oferuje, że te 10 000 zamieni na 100, to mogę mu uwierzyć, tak? I dać te pieniądze. I tu jeszcze raz przypominam, każdy może być tą ofiarą. Wystarczy dobry pretekst, bodziec emocjonalny i stosowna sytuacja. Okej, powiedz, gdybyś chciał przygotować atak na kogoś, jakbyś się do tego zabrał, co byś nie wiem, czy to dobrze, żebyśmy o tym mówili, ale powiedz, chodzi mi o to, żebyśmy pomyśleli, jakie działania wobec nas mogą być podjęte, żebyśmy mogli rozpoznać, że ktoś prawdopodobnie szykuje taki atak, właśnie taki dedykowany na nas. Wykonanie takiego ataku jest wbrew pozorom bardzo proste i szybkie i tanie. To brzmi bardzo źle. Tak. Przede wszystkim najpierw możemy zebrać informacje o danej osobie, jeśli to ma być atak ukierunkowany na daną osobę. Informacje znalezione w internecie, w social mediach, czy to, co jest dostępne publicznie, a dużo informacji o nas jest dostępnych publicznie. Nie tylko to, co my udostępniamy, ale też to, co nasi znajomi udostępniają oraz to, co jest dostępne w urzędach, chociażby w rejestrze przedsiębiorców na przykład, który jest publicznie dostępny, czy w KRS-ie. Taki oszust, chcąc wykonać taki atak, najczęściej tworzy stronę internetową, która łudząco przypomina stronę tą, z której chce te dane wyłudzić od ciebie. Jeśli to by było coś związanego z kryptowalutami, to prawdopodobnie jakaś giełda kryptowalut. Możliwe, że się dowiedział nawet dokładnie jaka, w której masz konto. Tworzy klon tej strony, identycznie wyglądającą stronę na swoim serwerze. Oczywiście wcześniej ten serwer musi wykupić domenę, która będzie prowadziła na tą stronę, która nazwa tej domeny będzie bardzo podobna do tej prawdziwej. Wykupić usługę do wysyłania maili, gdzie może podać zamiast adresu prawdziwego swojego adresu e-mail, czy jakiegoś tam z tej usługi, podać adres taki, który jest wykorzystywany jako adres nadawcy przez faktyczną giełdę, czyli może się podszyć pod ten sam adres maila. To też dotyczy i SMS-ów. Można podać numer telefonu dowolny, jaki się chce. To nie musi, jeśli wysyłasz SMS-a, to nie będzie to twój numer telefonu, tylko taki, jaki wpiszesz sobie w specjalnym serwisie. Jak odbieram SMS-a, jest napisane, kto go nadawał, to nie jest to taka pewna informacja, tak? Nie jest. Okay. Ten numer może być dowolny, jaki sobie wymyślisz, a co więcej, jeśli ten numer jest u ciebie w telefonie w kontaktach, to telefon zamienia ten numer na nazwę. Jeśli ktoś się podszyje pod twoją mamę, wie jaki ma numer telefonu twoja mama, wyśle ci SMS-a z tym numerem telefonu, to ci się nie pojawi, że to mama do ciebie napisała. Okej, czyli... Lub jakiś inny znajomy właśnie oferujący coś ciekawego, żebyś tam kliknął.
Okej. Nie można być, widzę, pewnym niczego teraz. Na wszystko trzeba uważać. Łatwo jest zrobić taki atak na pojedynczą osobę. Bardzo Mówisz jeszcze łatwo. tanio, to już jest bardzo, bardzo straszne. Ostatnio ktoś wyliczał, da się taki atak przygotować w ciągu niecałej godziny. 15 minut może nawet wystarczy. Koszt to jest kilka dolarów za domenę i serwer. Okej. Już się zacząłem denerwować. Muszę bardzo, bardzo ostrożnie patrzeć, co klikam. No, ja mam zasadę taką, że generalnie nie klikam nigdy w żaden link, chociaż słyszałem o tym, że czasami nawet można paść ofiarą z samym odebraniem wiadomości. Coś może się zainstalować na telefonie, na przykład jakieś oprogramowanie. Czy to jest prawda? Tak, tak. No, telefon ma jakiś system operacyjny. Aplikacja do odbierania SMS-ów czy maili to jest aplikacja, program jakiś, który może mieć jakieś dziury, jakieś podatności, które spowodują, że specjalnie spreparowany SMS może mieć więcej jakichś dodatkowych informacji niż to, co jest w treści SMS-a, może mieć instrukcję, kod programu, który wykona telefon automatycznie po odebraniu tego SMS-a. To niekoniecznie musi to być akcja podjęta przez użytkownika, ale no coś takiego jest troszkę trudniejsze, rzadsze, z uwagi na to, że potrzebne tu jest wykorzystanie jakiejś dziury w oprogramowaniu. Jeśli aktualizujemy często nasze oprogramowanie, czy to właśnie telefon, czy na komputerze system operacyjny, producenci tego systemu operacyjnego mają informacje o tych dziurach, podatnościach i starają się jak najszybciej to załatać. Jeśli regularnie aktualizujemy nasze oprogramowanie, możemy w pewnym stopniu być bezpieczni, ale też nie 100%, nie ma 100% zabezpieczenia. Tak, te błędy w oprogramowaniu, tak, to zero day się nazywają, tak? Zero day to są właśnie błędy, które zostały ostatnio wykryte, ale jeszcze nie zostały załatane przez producentów tego oprogramowania. Tak, wchodzimy w temat Pegasusa, ale może tak, odstawmy go na chwilkę. Czyli co, włączenie tej automatycznej aktualizacji to jednak jest dobry pomysł. Bardzo dobry. Trzeba jak najszybciej aktualizować te oprogramowanie. Okay. Automatyczne oprogramowanie się zaktualizuje zaraz, jak tylko powstanie, upublicznione zostanie aktualizacja. A czy możemy powiedzieć o tym, że jakieś telefony są bardziej bezpieczne od innych? Wydaje mi się, że chyba nie. Czyli mit iPhone'a nie jest do końca prawdziwy. Tak, no akurat może iPhone się wydawać bardziej bezpieczny, bo na mniej pozwala użytkownikowi. Trudniej jest tam mieć uprawnienia tak jakby administratora do tego telefonu niż na przykład w Androidzie, zwłaszcza, że w Androidzie niektórzy specjalnie rootują ten telefon, czyli powodują, że użytkownik, który korzysta z tego telefonu, jest na uprawnieniach administratora, czyli może sięgać do wszystkich zasobów, które są na telefonie. Coś takiego w iPhone'ie, to się jailbreak nazywa, jest trudniejsze do wykonania. Nie każdy użytkownik będzie w stanie sam to zrobić. W Androidzie jest troszkę łatwiej. Okej, czyli odrobinkę, ale nie dużo. Tutaj mówię to z ciężkim sercem, ale dobrze. Okej, co w przypadku zasad korzystania na przykład z komputera? Czego powinniśmy wystrzegać? Co powinniśmy robić? Jakie dałbyś rady osobom, żeby nie padły ofiarą jakiegoś ataku takiego? No tutaj w pierwszej kolejności zabezpieczenia fizyczne, czyli żeby nie udostępniać komputera innym osobom, nie zostawiać zalogowanego komputera, bo ktoś mógłby podejść, szybko wpisać jakiś adres strony, żeby się pobrało jakieś oprogramowanie złośliwe, czy chociażby samego dostępu fizycznie do komputera, bo może ktoś mieć spreparowanego pendrive'a, który włożenie do portu USB spowoduje, że automatycznie się przegra jakiś wirus. No tak, ja słyszałem o takim ataku, bardzo ciekawy atak na korporację.
ktoś, kto chciał ją zaatakować, wcale nie musiał uzyskać dostępu do komputera, on po prostu zostawił w męskiej toalecie płytę CD z napisem Płace 2020 XLS. No i pierwsza osoba, która znalazła tą płytę, oczywiście co zrobiła, podeszła do swojego komputera i szybko włożyła, bo chciała zobaczyć, ile koledzy zarabiają i koleżanki. No i to spowodowało zainfekowanie całej sieci wewnętrznej w korporacji. I to jest autentyczna historia. Ja byłem zdziwiony, no bo mówię jak, przecież komputer powinien być zabezpieczony i tak dalej, a tam administratorzy doszli do wniosku, że z zabezpieczenia tak, żeby z zewnątrz nikt nie mógł wejść, ale jak już ktoś jest w środku, no to znaczy, że jest bezpiecznie. No i się okazało, że... Tak, no oszuści stosują takie techniki, podrzucają na parkingu przypadkowo zgubiony niby pendrive, niby płyta CD, czy jakaś karta, którą można podłączyć do komputera, a na tej karcie jest po prostu specjalne oprogramowanie, które albo automatycznie przegra się na komputera ofiary, ewentualnie tu, jak w tym przypadku, będzie plik, jakiś plik z Office'a czy PDF, który może też zawierać złośliwe oprogramowanie. Jeśli mamy niezaktualizowane to oprogramowanie, może się automatycznie wykonać jakiś kod, który zainfekuje nasz komputer, a później może zainfekować pozostałe komputery w sieci, czy z naszego komputera wysyłać spam do innych osób. Straszny ten wykorzystując kontakty, które mamy zapisane w komputerze. Pełno niebezpieczeństw. Na sam koniec, czy chciałbyś może doradzić coś tutaj naszym widzom, co mogą takiego prostego zrobić, żeby faktycznie, żeby to im zostało z tego naszego nagrania, takie jedno zadanie, co powinni robić? Wydaje mi się, że najważniejsze mieć świadomość tych zagrożeń, czytać o tych zagrożeniach i wiedzieć, że takie rzeczy istnieją i być przygotowanym. To nie są bajki, to nie jest tak, że to dotyka kogoś innego. Można prawie że powiedzieć, że to nie czy nas ktoś kiedyś oszuka, tylko kiedy. Kiedy to nastąpi. Maćku, bardzo dziękuję za dzisiejsze tutaj spotkanie i tą rozmowę. Przyznaję, że ciężko się o takich sprawach rozmawia, bo po prostu człowiek się zaczyna bać i tak myśli, może lepiej nie wiedzieć, ale tutaj ta wiedza jednak pomaga. No tu też trzeba wiedzieć, że w całym łańcuchu bezpieczeństwa ważny też jest i człowiek, bo człowiek też jest elementem tego bezpieczeństwa. Czyli hasła hasłami, tak. Aktualizacje aktualizacjami, a i tak najważniejszy jest człowiek. Który też może być zaatakowany. No to jeden z tych znanych hakerów powiedział kiedyś, że on tak naprawdę nigdy nie wykorzystał wiedzy technologicznej, tylko łamał ludzi, tak. Łamał ludzi. Mitnik. Tak, to czytałem jego książkę, bardzo fajna książka, w książce, która przedstawia bardzo dużo właśnie takich ataków. Te ataki na ludzi się nazywają takimi socjotechnicznymi. Tak, to jest zadziwiające, bo mi się zawsze kojarzyło, że to siedzi ktoś przed komputerem, łamie, pisze jakieś straszne kody. Nie musi to być siedzieć przed komputerem. Nie lubimy takich filmów. Można taką osobę na ulicy też spotkać. I spotykamy żebrzące osoby, które udają kalekich i chcą wyłudzić od nas pieniądze. To od zawsze było. Tylko teraz duża część tych oszustów skupiła się na internecie, bo to jest łatwe, szybkie, zdalnie można to zrobić z dowolnego miejsca. Osobom, które są zainteresowane, jak mogą działać takie techniki socjotechniczne, tak, przepraszam, to polecam taki film, który jest starym filmem, opowiada historię, która działa się jeszcze jak nie było internetu. Były takie czasy, że nie było internetu. To jest film Konsul, który opowiada historię o człowieku, znanym polskim oszuście, który podszywał się pod wiele różnych osób. Znakomita rola Piotra Franczewskiego, naprawdę polecam ten film. Możecie zobaczyć, jak bez internetu, bez telefonów można było doprowadzić do oszustwa do wielkiej skali. Ten prawdziwy oszust, bodajże chyba skazany na karę śmierci, nie ręczę, że dobrze mówię, ale wiem, że na pewno powiedział jedną rzecz. Po ogłoszeniu wyroku zapytano go o jakiś komentarz i on powiedział, że
najtrudniej jest oszukać uczciwych ludzi, bo ludzie, którzy myślą, że złapali jakąś okazję, chcą wykorzystać czyjąś niewiedzę, nieszczęście albo jakąś potrzebę, właśnie łatwiej padają ofiarami, są łatwiej ofiarami oszustwa niż ci, którzy naprawdę są po prostu uczciwi. Zapamiętajmy tą informację. Maćku, dziękuję Ci bardzo jeszcze raz za ten wywiad. A Was wszystkich, którzy oglądacie, zapraszamy na kolejny odcinek. Będziemy ogłaszali na naszych social mediach, kiedy i jaki będzie następny temat. To jest seria o tym, żeby nie brać pieniędzy, żeby nie przyczyniać się do rozrostu oszustwa. I oczywiście zapraszamy również na Kwadrans z Kangą. Każdy wtorek o 9:30 Kwadrans z Kangą, humorystyczny program o kryptowalutach. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.